Nie no, ja naprawdę przepraszam, ale sam nie wiem, jak to się stało, że u naczelnego teslarzo-mercedesiarza, polskiego YouTube'a, C-klasa 206 pojawia się na kanale dopiero teraz. Auto przecież weszło na rynek jakoś w 2021 roku. Matko święta, taki ze mnie mercedesiarz słaby? Aż sam siebie nie poznaje. Proszę bardzo, Mercedes C220D W206, rocznik 2021. Auto jest używane, ma 125 000 km przebiegu jakoś. Myślę, że jest to fajnie skonfigurowany egzemplarz do śmigania na co dzień, szczególnie gdy chcemy taką maszyną sobie pokonywać kilometry w trasie. Auto jest całkiem komfortowe, bardzo ekonomiczne. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Sprawdzimy szybciuteńko zużycie paliwa, wyciszenie, raceboxik będzie oraz wycieczka za granicę. Mieczysław, który jest głównym bohaterem tego odcinka, jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Mercedes klasy C W206 jest bardzo podobny do Mercedesa klasy S. Właściwie najpierw pojawiła się SK, mniej więcej mając ten design, a dopiero po S-klasie pojawiła się C-klasa, no i wiadomo E-klasa, ale dzisiejszy odcinek jest o C-klasie. Kurczę, jest to bardzo mądry zabieg. Bo jeśli najpierw pojawiłaby się C-klasa z całkowicie nowym designem i później S-klasa, no to by mówiono, że S-klasę zrobiono no tak, żeby wyglądała jak C-klasa, także słabo. Ale jeśli najpierw powstała S-a, a później C-klasa, no to bardzo pozytywnie. Tak jest z zewnątrz, tak jest wewnątrz. Do wnętrza sobie oczywiście zajrzymy, no ale tak sobie szybko luknijcie, jak to wygląda. Proszę bardzo, trochę EQS, trochę EQE, trochę S-klasa. Poprzednia generacja C-klasy. Bardzo fajny samochód. Weszła na rynek jakoś w 2014 roku i naprawdę rwała tylną część ciała. Jednak aktualnie po 205 no już widać po prostu lata. Ma ona kilka lat na karku, szczególnie wewnątrz. No to po prostu to wnętrze już nie jest aż takie wcale nowoczesne. Także tutaj całkowita odmiana, bardzo dobrze. Auto wygląda dość elegancko, dość dynamicznie. Widać, ewidentnie widać, że jest to Mercedes, ale tak kurczę, trochę BM-iarsko chyba jest. Wiecie, nie chodzi mi o kształty tego samochodu, czy też elementy stylistyczne, ale o taki charakter i odbiór. Po prostu na maszynę patrzymy i mówimy, kurwa, elegancko jest, ale też tak zadziornie nawet. Długi zwis z tyłu, krótki zwis z przodu. Długa maska, te koła jakby są przesunięte tak do przodu, od razu widać, że bazowo taki Mercedes będzie z napędem na tył. Oczywiście też są wersje dostępne z napędem na wszystkie koła. W ogóle jakie tutaj mamy koła? 19-calowe felgi, rozmiar opon 225×40 z przodu. Z tyłu felga też 19-calowa, ale oponka 255 szerokość. No jakby tutaj się ktoś pytał, czemu pakiet AMG jest w Mercedesie z 4-cylindrowym dieselkiem pod maską, który demonem prędkości nie jest. Cholera, ciągle pojawiają się takie pytania w przypadku samochodów, no nie wiem, nawet ostatnio była BMW trójeczka 318D, ale z M-pakietem. I czemu tam kurczę z takim silniczkiem M-pakiet? Już Wam powiem, specjalnie tutaj jeszcze w pole tak głęboko wchodzę, by zdradzić Wam sekret. Ten samochód ma pakiet AMG. Pakiet AMG, czy też na przykład, nie wiem, w Audi S-Line, czy w BMW M pakiet dobiera się po to, by po prostu samochód ładnie wyglądał. Wow! Albo na przykład też był bardziej aerodynamiczny. Wiecie co, nie wiem jak jest w przypadku klasy C. Współczynnik oporu powietrza chyba się nawet nie zmienił, bo wynosi on tutaj 0,24 CX, jeśli chodzi o sedana. Jeśli chodzi o T-model, czyli kombi, no to 0,27 CX, ale na przykład jak weźmiemy takiego Mercedesa CLA, no to właśnie w pakiecie AMG ma on lepszy współczynnik oporu powietrza niż taki bez M-pakietu, bez pakietu AMG. Pakiet AMG to oczywiście inne zderzaki, inne progi, inne felgi. Auto jest niższe. No tutaj akurat został dorobiony grill. Egzemplarz ten wyposażony jest w naprawdę świetne reflektory Digital Light matrycówki. W takiej lampie znajduje się gdzieś mniej więcej 1,3 miliona mikroluster, czyli jak weźmiemy dwie takie lampy, to mamy rozdzielczość 2,6 miliona pikseli. Tak to można ująć? Można. Świecą one naprawdę fenomenalnie. No po raz pierwszy taka lampa pojawiła się w C-klasie. W ogóle nawet jeśli weźmiemy sobie już taką najbardziej rozbudowaną wersję tej lampy, to nawet tutaj ona może nam pokazywać przed autem jakieś ostrzeżenia i tak dalej. Ten egzemplarz, ja podejrzewam, skonfigurowany był gdzieś
Ja wiem, 300 000 złotych, coś takiego, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o pakiety wyposażenia, to jak tak przejrzałem konfigurator, to jest Advantage, Advantage Plus, Premium i Premium Plus. Tutaj mamy prawie najwyższy pakiet wyposażenia Premium. Są tutaj takie elementy wyposażenia jak keyless, bo standardowo tutaj nie ma keylessa. Jest rozbudowane podświetlenie ambiente. O, jeszcze teraz zwróciłem uwagę, że przecież auto jest w pakiet czerni też doposażone. Właśnie jednym z elementów wyposażenia pakietu Premium są te lampy Digital Light. A to jest upierdliwe w Mercedesie, że zawsze klamki tutaj mają chrom, nawet jak auto będzie miało pakiet czerni, to jest dziwne, ale przynajmniej dobrze, że klamki zostały tutaj jeszcze normalne, nie tak jak w E-klasie elektrycznej. Ja akurat nie przekonałem się do tych elektrycznych klamek, średnio one są w eksploatacji. Średnie też są tutaj końcówki wydechów, ponieważ gdy tak szybko chcemy włożyć palec, to go sobie złamiemy, bo po obu stronach jest wewnątrz plastikowa ścianka. Są to fejkowe końcówki wydechu. Proszę, tutaj mamy dwie końcówy i tłumik. Po tej stronie już nic. Za to jest taki mini dyfuzorek. Nie no, ale fejkowe wydechy, no to frajernia straszna. Bagażnik jest dość obszerny, ma regularne kształty. Ramiona chowają się tutaj nam za tapicerkę. Pojemność 455 litrów, także nie jest to największy bagażnik na świecie, ale już spory. Jeśli chodzi o otwór załadunkowy, no, ze względu na tą linię taką i kabinę przesuniętą do tyłu, jest on troszeczkę mniejszy, ale nie jest taki dramatyczny jakiś. Czy jest tutaj koło zapasowe? Fajnie by było. Nie ma koła zapasowego. No, to już jest normalne, nawet w takich sedanach. Auto ma 4,75 metra długości mniej więcej, tak. Ale skubańczyk zgrabny jest, to trzeba mu przyznać. Zajrzymy do środka. Najpierw do tyłu. Powinniśmy mieć tutaj 3,5 cm więcej na długość względem 205 starszej. Ładny dźwięk, ale nie jest on jakiś taki super basowy, nie jest rezonujący, po prostu taki troszeczkę wyższy jakby. Proszę. Jakiś rozbudowany pakiet skór widzę, bo tutaj nawet jest skórka. Pewnie eko, tak, to jest eko skórka, bo mamy tutaj, o, skóra Alcantara, ale to wszystko jest ekologiczne, że tak to ujmę. Boczek drzwiowy, tu jest miękko, cały ten element jest miękki. No wiadomo, tutaj jest twardo, no bo taka jest dostawka po prostu, oświetlenie ambiente. Audio normalne, tutaj taki dekor, taka satynka. No i tutaj już jest twardo. O, tak odtąd, tu idziemy, to tu jest twardo. W ogóle to jest też takie, o, niby lewitujące. Fotel ustawiony jest pode mnie, ma 198 cm wzrostu, no i w poprzednich C-klasach nie było opcji, bym się tutaj zmieścił. Na kanapie, proszę, taka tapicereczka, spoko. Kurczę, już tak ledwo, ale test dwumetrowca jeszcze nie może być zaliczony. Jest tutaj niecny rozkrok. Jest tutaj chyba 1,5 cm więcej miejsca nad głową, ale też tutaj no, trzeba byłoby się na łyso ogolić. Już mi nawet sugerowaliście w komentarzu, że powinienem się na łyso golić. To ciekawe. Ej, ja jestem mercedesiarzem, nie BM-iarzem. Podłokietnik normalny, w zasadzie taki miękki. O, uchwyty na kubeczki. Nie na kubeczki. To jest, proszę Państwa, na tablet. No jedynie tutaj można sobie jakąś buteleczkę czy kubeczek wsadzić, ale tak tutaj jakoś nie widzę. Taka oto mordeczka. Akurat tutaj jest klimatyzacja dwustrefowa. Dopiero w pakiecie Premium Plus by była 4-strefowa. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Tak to wygląda. No widać, charakterystyczna jest po prostu nowy, świeży Mercedesik. Wchodzimy do przodu. Dźwięk jest bardzo podobny jak z tyłu, aczkolwiek taki niższy troszeczkę, bardziej jakby basowy. Boczek drzwiowy z przodu. Tutaj jest twardo, dotąd jest niestety twardo. Tutaj i tutaj u góry, o, ta cała połać jest miękka. No połowa jest miękka. Regulacja fotela oczywiście jest tutaj elektryczna. Na drzwiach, tutaj listwa z napisem Mercedes-Benz, chyba nawet podświetlany jest ten napis. Jeszcze folia nawet nie została ściągnięta, ktoś zapomniał, albo i nie zapomniał, może chciał celowo po prostu, tak? Odpalimy sobie, chłodzimy się troszeczkę, no i proszę Państwa, tutaj jest zupełnie inaczej niż w 205. Przede wszystkim, no projekt deski rozdzielczej, to jest jakby jeden taki
element, nad którym są lewitujące, można tak powiedzieć, niby lewitujące tablety. O, one nie są tak bezpośrednio po prostu na desce. Jest tutaj taki uskok duży. Tutaj też taka sama sytuacja. Rozdzielczość tych tabletów jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o system multimedialny, mamy tutaj M-Books drugiej generacji już. Proszę bardzo. Oświetlenie ambiente jest tutaj rozszerzone. O, ale tutaj elementów się tutaj świeci naprawdę pełno. Ale właśnie, jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, no to jest też ona tutaj ubogacona o nawiewy. Nie są one okrągłe, nie są one prostokątne, takie miękkie dla oczu jakieś są. Nie wiem, jak to ująć. Ciekawie się regulują, bo proszę bardzo, o, w ten sposób. Cała deska jest tutaj obszyta materiałem skóropodobnym. Wszystko generalnie jest tutaj dość przyjemne w dotyku. Wiadomo, no tutaj zejdziemy na dół, no to tutaj już będzie twardy plastik. Tutaj już jest twardy plastik. No i tutaj cały dół jest twardy, ale te elementy, o tu po bokach, czy ta decha, jest spoko. Ale powiem tak, jeśli chodzi o projekt tej deski rozdzielczej, no to jest, że tak to ujmę, nawet rewolucja. Ale jeśli chodzi o materiały, to do cholery tak nie ma przeskoku między 205 a 206. Tak szczerze. Takie troszkę to plastikowe niektóre te elementy są. Dobrze, że na wertepach tutaj w środku nic się nie odzywa. No auto ma 125 000 przebiegu, także już mogłoby się coś poodzywać, jakby miało. Dekor wygląda w ten sposób. Jeśli wybierzemy sobie taki dekor, no to po prostu jest on w tym miejscu. Tutaj normalnie mamy black piano. Tutaj, żeby był taki sam dekor, no to już za dopłatą to jest, chyba 900 czy 800 zł. Tutaj proszę, uchwyty na kubki, tutaj ładowarka indukcyjna. Zamykamy. O, tutaj też miejsce. Podłokietnik skórzany, miękki, nieregulowany, ale jest wysoko optymalnie. Muszę przyznać, fajnie tutaj działa przycisk start-stop, takie cyknięcie jest fajne. M-Books Wam pokazywać. Myślę, że kurczę, nie wiem, czy jest sens. No po prostu tak jak każdy M-Booksik drugiej generacji. Jeśli chodzi o fizyczne przyciski, to tak tutaj raczej ciężko. To jest taki panel haptyczny. Właściwie nie są to przyciski, chociaż nie, no taki na dotyk raczej są, no ale haptyczne. No. Ten cały panelik po prostu jest ruchomy, jak się go przyciska, no to on idzie nam w dół. Mercedes ogólnie w nowych modelach troszeczkę tak szaleje z tym dotykiem i z tą haptycznością całą. Tak samo jest na kierownicy. Kierownica, jak u mnie w A4 5S, z pakietu AMG. No i też tutaj się przyciska, ale cały ten panel jest jeden. W sensie nie są to osobne przyciski, no ale zależnie w którym miejscu się go wciśnie, no to tak on zareaguje. Tutaj oczywiście są gładziki. Jeśli gładzik jest płaski, no to powiedzmy go się obsługuje, tak powiedzmy, no okej. Ale jeśli te gładziki już zaczynają się wyginać, tutaj, no wszystkie są one już takie coraz bardziej pochyłe. Ja podejrzewam, że już w trzeciej generacji M-Booksa tutaj będziemy sobie regulować, albo za w ogóle, ja bym zrobił za. Mercedes, kurczę, WAG już zaczyna też powracać na kierownicy do normalnych przycisków. Ja akurat bym zastosował normalne przyciski. Oczywiście da się tutaj używać tego wszystkiego, ale trzeba być ostrożnym. Wymaga to czasami skupienia, czasami źle się coś przyciśnie i ustawi i trzeba wracać. Powiedzmy na 10 ruchów, no to 7, tutaj 8 będzie ok, ale zawsze te dwa takie do poprawki. Proszę bardzo, subtelne, bardzo ładnie. Akurat graficznie wygląda to wszystko spoko. Gałęziuszka centralnego tutaj nie mamy. Gałęziusz jest tutaj. I jest to pierwsza C-klasa, w której nie ma dostępnej manualnej skrzyni biegów. Zawsze są automaty. Ale myślę, że przy dzisiejszych automatach, które działają bardzo fajnie, nie ma tutaj krzywdy. Mamy manetki. No dobra, jeszcze zajrzymy tutaj do schowka. Miękko opada. Tu jest akurat twardo, a cała wnęka jest miękka. Dobra, gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. Jeszcze Wam nie wspomniałem, pozycja za kierownicą bardzo spoko, 2-metrowy petrolhead mieści się tutaj prawie bez problemu. Jeśli ktoś ma 2 metry wzrostu, no to z pewnością zwróci uwagę na to, iż ta konsola centralna, no to już strasznie, można powiedzieć, tak urosła i przytyła. Takie neutralne w dotyku, ok, mi to nie przeszkadza, nic mnie tutaj nie uwiera, ale po prostu jest ciasno trochę na nogę. Silniczek 2-litrowy turbo diesel o oznaczeniu
OM654, a tak dokładniej OM654 820. Mamy tutaj 1993 cm3 i to jest mega ciekawe, bo na przykład wcześniej, jak mieliśmy w starszej C-klasie silnik właśnie dwulitrowy, turbodieselek, miał on pojemność 1950 cm3. Znaczy, nie byłoby w tym nic takiego dziwnego, ale oznaczenie tego silnika i tamtego jest właśnie takie samo prawie, no bo OM 654, tylko tam jest bodajże 920, tutaj 820, ale na przykład pojemność jest zupełnie inna. Sam w sobie silnik generuje 200 koni mechanicznych oraz 440 Nm, z tym, że jest to miękka hybryda, także jak jedziemy tym samochodem, no to potrafi nam on normalnie wyłączyć silnik w czasie jazdy. Mamy tutaj taki boosterek EQ Boost 20-konny, 200 Nm. Jeśli chodzi o moc i moment obrotowy silnika spalinowego oraz elektrycznego, tego boosterka, no to też to wszystko aż tak się nie... Pozdrawiamy tutaj kolegę, S-klasa, proszę bardzo, 221. Też to wszystko się tak nie sumuje po prostu, bo newtonometrów, mamy w jakimś zakresie 200 więcej, właśnie tych elektrycznych, ale ogólnie newty zostają tutaj tak jak spalinowe, 440 Nm, ale moc, no Mercedes tutaj mówi 220 koni mechanicznych. Taka C220D trochę waży, 1745 kg, ale jak się okazuje jest całkiem szybka. Pierwsza setka według deklaracji producenta to 7,5 sekundy, a według ADAC piszą chyba nawet 7,3 sekundy. No zobaczmy, jak tutaj, co tutaj wyjdzie na raceboxie. Prędkość maksymalna 245 km na godzinę ma wpisane ten wóz, także całkiem dużo. Dwulitrowy dieselek, 1700 kg ponad. Za chwilę przeniosę się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by to oczywiście sprawdzić, ale jeszcze słówko o zużyciu paliwa, no bo z pewnością Was to interesuje, jeśli chodzi o ten konfig dokładnie. Mamy tutaj napęd na tył i tak wygląda zużycie paliwa przy 90 km na godzinę. No, zużycie paliwa jest tutaj naprawdę niskie, tak przy 120, a w mieście, jak jeździmy spokojnie, zejdziemy nawet poniżej 5,5 litra na 100 km. Jak będziemy jechać umiejętnie i nauczymy się jazdy miękką hybrydą, no to po takim mieście można nawet, tak 1/3 kilometrów zrobić z wyłączonym silnikiem. Dobra, pakuję się do środka, lecę na kołbasę, a Wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Jeszcze zobaczmy, jakie tutaj są szyby. No akurat tutaj nie ma akustycznych szyb, a to ciekawe, bo w C-klasie ja bym wziął chyba 650 zł dopłata. No dobra, to palimy maszynę. Troszkę w innym miejscu dziś sobie stanąłem, ale nie pociśniemy tutaj. Dajemy D. Co, damy sobie tryb sport, chociaż na chwilkę? Damy. Nie kasuję spalania, bo pokażę Wam dlaczego. No. Auto całkiem fajnie się odpycha. Wprawdzie nie jest to bazowa wersja jakaś, bo jeszcze 200D jest, ale już naprawdę, no nawet mniej niż 7,5 sekundy deklarowane przez producenta maszyna osiągnęła. Widzicie, w ADAC jest chyba 7,3, a na stronie Mercedesa 7,5, czy na odwrót, coś takiego. W każdym razie, no realnie. Realny też jest korek, w którym teraz będziemy stać, nawet dlatego tej kamery nie odpalałem, ponieważ co? Myślę, że widzimy się tutaj za chwilkę, nie będę Was zanudzał, marnował baterii w sprzęcie. Dopiero przed rękawem wszystko odpalę, no w stronę Berlina będzie słabiutko z ruchem. A few moments later. Dobra, ja tutaj powiedzmy na pasie rozbiegowym, nie no, na pasie kontrolnym, zobaczymy, mam nadzieję, że nie zostaniemy zatrzymani do kontroli, no bo kurczę, tyle już staliśmy. Nie, Mercedesik to nie BM-eczka. No dobra, to wjeżdżamy, wyłączam klimatyzację i co, jakieś 100-200 spróbujemy sobie tutaj zbadać. Tryb Sport, decha i odcinek bez ograniczeń prędkości, niemiecka strona. No zobaczymy. Nie, 100-200 tutaj już nie zbadamy.
Skoda na lewym pasie sobie wyprzedza. Nie, w tą stronę to mówię wam, będzie cholernie ciężko się bujnąć szybciej. Cholernie. Tak jest 180, 190. Ojejku, naprawdę bardzo spoko. Cichutko jest. Już nie pomyślałbym, jak się na to wszystko patrzy, że jedziemy C-klasą. No i nawet przy takich 200 km na godzinę jestem pod wrażeniem, bo 1750 kg prawie i 2.0 dieselek pod maską, a przy 200 normalnie ma tutaj jeszcze jakby, no nie wiem, na wdechu Mercedes ciśnie, no. O, widzicie, no, słabiutko, słabiutko. Teraz w ogóle jest pod wiatr, jak zawrócimy, będzie z wiatrem. Także pozytywnie i będzie mniejszy ruch. Może w takim razie tryb komfort. Oczywiście 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów tutaj jest. 9 G-Tronic. To 140 km na godzinę. To mamy 1642 obroty. 120 to już tak niechętnie tutaj dziewiątkę chcę wbijać, ale wbije, jak chcemy, to wbije. No to mamy 1454 i setka, ja pierniczę, 9 bieg, to ten silnik zaraz będziecie mi tu znowu pisać, że jakiś tryb samozniszczenia włączyłem, bo niskie obroty. To 1214 obrotów przy 100. Bardzo, bardzo ładnie. Damy sobie tryb sport, przyciskamy tutaj dłużej, no to na D nam tutaj wrzuci się. Dajmy się już wyprzedzić. Jak zwolniliśmy, no to musimy dać się wyprzedzić. Dobra. I tutaj za BM-eczkę dwójeczkę. Był teścik taki. Przedni napęd, 3-cylindrowy dieselek pod maską. Było coś takiego na kanale. I o dziwo fajnie się tym jeździło nawet. No patrzcie, patrzcie. Te 200 tutaj normalnie Kazio, malinowy Kazio. No i musimy zwolnić. Z drugiej strony tak niepokojąco też to wygląda, spory ruch. Będziemy próbować. Ej, jest podwiatrzysko. To ja naprawdę nie wiem, jak tutaj będzie bez wiatru albo z wiatrem. No, policja tutaj sprawdza przebieg prób autostradowych, cole właściwie, no to tutaj zawsze trzeba depnąć, jak jest sprawdzenie takie. No i dobra. I musimy zwalniać. Chyba nie zawrócimy sobie na Szmyn, tylko na Szwed. No właśnie, jeszcze zużycie paliwa. Od resetu dajmy na... Dobra, od resetu. Mogę tutaj wartości kasować. Ale w słabym momencie dla Mercedesa wykasowałem. Jak pod największym oporem takim jest. Dobra, tutaj coś się dzieje. Jesteśmy już na odcinku specjalnym. Audiczka. Zjeżdżamy Audiczkę. Dobra, 222. No, taka prędkość, wiecie. Ruch jest do cholery. Dobra, widzimy się za chwilkę. Jak będę deptał, no to dam wam tutaj play. To zjeżdżamy, tak jak zapowiadałem, na Szwed. Właściwie zawracamy. Co ty, chłopie, w tą stronę, w stronę Berlina. Nie ma opcji, by bujnąć się troszeczkę szybciej. Jakieś marne 223 km na godzinę. Soundcheck, kurczę, soundcheck i dwucylindrowy diesel, to by było. I 2-litrowy diesel. Ale dwucylindrowym dieslem bym się też przejechał kiedyś. Na luzaczku. Ale muszę tutaj pochwalić prowadzenie Mercedesa. Też jakby tak C-klasa z BM miała. Troszeczkę może się buja. Nie mamy tutaj aktywnego zawieszenia.
A było w opcji i jest to pierwsza C-klasa, którą można wyposażyć w tylną oś skrętną o 2,5 stopnia. No zjeżdżamy, Mercedesik, zjeżdżamy. Co tak anemicznie. No, ale tutaj akurat skrętnej osi nie ma, czy też aktywnego zawiasu. Normalny zawias. I dobra, będziemy cisnąć. Tutaj mi się wydaje, że ktoś zadzwonił, by mi puścić takiego trolla jakiegoś. Dawajcie też jakiegoś w Mercedesie. Może być GLK? Mamy fajnego trolla w GLK. No bo dawajcie. Ja tutaj deptam. Może akurat 100-200 zbadamy, zobaczymy. Teraz lekko pod górę. Już lekko będzie z górki. Tak, 100-200 powinno być, no. Dobra, już się nie chowam za Skodę. Mam wrażenie, że tak niekoniecznie trzeba tutaj tak wysoko ten samochód kręcić. No 23-15 24-15 100-200 i minus 0,3% z górki, także bardzo spoko. Ale niskie obroty, ja pierniczę. 9 bieg, 215, no to troszkę ponad 2500 obrotów. Zwalniamy, tutaj zaraz roboty takie drogowe są maleńkie. No dobra, fajnie, że 100-200 udało się zbadać. No ta prędkość maksymalna. Ciekawe, czy tutaj 250 w ogóle. C220D czy 250 pęknie. Mam wrażenie, że te biegi niepotrzebnie są przeciągane. Fajnie ten samochód ciągnie nawet przy 3500 obrotów. Ale jak cicho, 230 km na godzinę według GPS-u i naprawdę, naprawdę. Nie, Skodzionko. No dobra. No jest, widzicie takie gówniane takie próby autostrady. To już wolę, żeby miło minus 10 stopni, jak się ludzie boją wychodzić z domów. Wtedy jest ok. Wtedy jest lepiej. No może te 231 złamiemy, ale żeby do tych 245 się rozbujać, oj, ciężko będzie chyba. Dobra. 236 km na godzinę i musimy zwalniać, no niestety. No i dobra, taka to była próba autostradowa. Średnie zużycie paliwa 11,7 litra, także naprawdę śmiech. 100-200 sobie zmierzyliśmy, od 0 do setki zmierzone, wyciszenie zmierzone, tylko ten cholerny VMAX. No byłoby 245. Widzieliście zresztą, jak ten samochód się fajnie, przyjemnie buja. No 236 w tym odcinku, to jest prędkość maksymalna nie tego samochodu, a tego odcinka. No. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i cały ten teścik wam się niesamowicie podobał, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Ale dzisiaj korek i ruch, no.